Yes, hello, it's me again, Konrad from Racing Custom Parts. Today I will show you reinforcement for DQ 500 and DQ 250. Just like last time, rest of the movie will be in strange language for you, so please turn on the subtitles. Zaczynamy. Ok, dzisiaj chciałem pokazać montaż wzmocnienia na przekładnię kątową do transferu do skrzyni DQ500, jak i DQ250, aczkolwiek oprzemy się na transferze DQ500, żeby nie powielać tych filmów po raz kolejny. Wiadomo, po co nam jest wzmocnienie? Wiadomo, po co nam jest wzmocnienie. Siła z przekładni kątowej rozpycha skrzynkę w ten sposób, skrzynka uszkadza nam się w ten sposób, powoduje to zniszczenie skrzynki, konieczność jej wymiany, niepotrzebny stres, co możecie zobaczyć na tym filmie. Cam așa de ușor e la curse. Simplu. Simplu. Między innymi z tego powodu narysowałem wzmocnienie do DQ250, które już za dosłownie 3 godziny będzie zapakowane w drodze na Arad, gdzie w sobotę zostanie przekazane właścicielowi dokładnie tego filmu. Także mam nadzieję, że mu to pomoże za przyszły tydzień, że samochód będzie jeździł tak jak należy. Ale do rzeczy. Montujemy wzmocnienie na przekładnię DQ500. I jak w przypadku 02M, również stal gięta, grubość 5 mm. Zasada działania zupełnie ta sama. Montaż również zupełnie podobny, aczkolwiek zakładam, że jeżeli ktoś nie ma 02M, tylko DQ500, to na naszej stronie będzie szukał filmu odnośnie DQ500. Pierwsze elementy są przykręcane razem ze skrzynką do skrzyni biegów. No ja będę je musiał jakoś przytrzymać, ponieważ nie mam tutaj skrzyni biegów. W waszym przypadku wiadomo, przykręcacie skrzynię biegów, macie te detale sztywno. Kolejnym detalem jest wzmocnienie z tej strony skrzynki. Można je trochę złapać, żeby nie uciekało. Ja się tutaj jeszcze wspomogę śrubką na chwilę, żeby mi nie uciekł tamten detal. O, tak jest. Ten detal i tak mi będzie uciekał, więc go po prostu wsunę. Więc pierwszy etap zamontowany do skrzyni, zamontowane z tej strony tutaj. Tu jeszcze nie przykręcamy żadnych śrub. Olej się leje. Skrzynka była dopiero co otworzona, więc nie dziwne, że ma olej. Uważajcie na olej. Drugi detal do założenia. Zakładany z tej strony. Dość ciasno. Dość ciasno, bo mam śrubę, także ciasno będzie. Po zdjęciu śruby jest sporo łatwiej. Ta śruba, mimo że nie bierze udziału w trzymaniu wzmocnienia, musi być zdemontowana z uwagi na to, że nie założycie tego detalu na skrzynkę. Więc tak, możemy teraz połapać śrubę. Tak jak w ostatnim przypadku, również są to prototypy, gdyż są to nowe produkty na stronie. I również po prostu montując, sprawdzając je przy okazji, nagrywam film, żeby wam pokazać, jak to wygląda, jak to pasuje. Może wam się do czegoś przyda. Tak, mamy skrzynkę złapana tutaj. Tutaj nam już nie wyleci, to wiadomo. U mnie lata, u was nie powinno. Różnica między 02M, 02Q a DQ250-500 polega na tym, że wspomniałem o tym wcześniej, ten detal nie jest dospawywany, tylko ten detal jest przykręcany. Czyli, że wzmocnienie od strony silnika jest wzmocnieniem, które nie wymaga spawania. Nie montuję tego na wszystkie śruby, chcę wam tylko pokazać zasady działania. 4 śruby tutaj, tutaj skrzynka. Oczywiście śruby też będą pasować. Tu pasuje, tu pasuje. Ja nie mam nawet wszystkich śrub do tej skrzynki. Natomiast pokazuję, że wszystko jesteście w stanie skręcić. Ostatnim wzmocnieniem do tej skrzynki jest tutaj wzmocnienie od dołu, które również jest przykręcane. Oczywiście na tą śrubę, bo
Tam zaraz się będzie olej wylewał, no ale trudno. Jest przykręcany tutaj. Oraz tutaj od tyłu śrubką M8, którą ode mnie otrzymacie. Nawet się udało nie wylać. Więc całe wzmocnienie wygląda w ten sposób. Dookoła jego zadaniem jest utrzymanie przekładni kątowej w miejscu. Po prostu wzmocnienie obudowy, żeby obudowa była w stanie utrzymać zęby na swojej pozycji. Jeżeli zęby będą utrzymane na swojej pozycji, będą współpracować poprawnie, przeniosą dużo więcej mocy, nie uszkodzą nam skrzynki, więc przez to, wiadomo, zabawa będzie lepsza. I jest jeszcze taki detal, przykręcenie do silnika R32. W przypadku silników VR6 jest dostępny u nas na stronie też taki adapter do montażu. Ten adapter jest przygotowany pod wzmocnienie. On jest po prostu krótszy tutaj, żeby można było z niego skorzystać po założeniu naszego wzmocnienia. On też jest tutaj w zestawie. Zresztą zupełnie tak samo jak w przypadku skrzynki DQ250, do której też wykonałem, przepraszam, może będzie trochę widać tutaj, o tak, do której też wykonałem wzmocnienie, znaczy montaż do silnika R32, również przesunięte o 10 mm, żeby dało się zamontować silnik na miejscu, na pozycji. Nie mam tego w przypadku 02M, 02Q, pewnie to wykonam, tylko będę musiał dostać oryginalny detal, gdzieś sobie znaleźć tutaj na magazynie, ewentualnie po prostu zakupić i narysować projekt, żeby było to tak samo kompletnym zestawem jak w przypadku skrzyń DSG. W przypadku skrzyni DQ250 już więcej mogę pokazać. Montaż zupełnie tak samo. Montujemy detale po kolei. Wzmocnienie tutaj również jest wzmocnieniem giętym, więc nie wymaga od Was spawania. Wzmocnienie na dole, zupełnie jak w przypadku DQ500, przykręcane. Tylko w tym przypadku tutaj nie mamy śrub, ponieważ nie możemy skorzystać ze śrub na skrzynce, ponieważ są tam różnice poziomów, różnice wysokości. Więc w tym przypadku są tutaj zrobione osobne gwinty, które będą utrzymywać to wzmocnienie. Jedno wzmocnienie tutaj, drugie wzmocnienie tutaj. Skrzynka będzie wzmocniona tak samo jak DQ500. Dokładnie tak to będzie wyglądać. Wiadomo, nie będę nagrywał tego już kolejny raz. Nie ma takiej potrzeby. Cóż jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Tak jak uprzednio wspominałem na filmie, że można byłoby te wzmocnienia obspawywać. Tylko że w przypadku ospawania należy pamiętać, że będzie spory problem ze zdemontowaniem skrzynki, ze skrzyni biegów po prostu. Więc tutaj z tym spawaniem byłbym ostrożny. Lepiej by było jednak tego nie spawać, bo nie będziecie w stanie zmienić wzmocnienia na zawodach po prostu. No a tego wiadomo nikt nie chce. Dobrze, jeszcze szybki podgląd na model 3D, jak to wygląda na silniku R32. Tutaj od razu mówię, że nie mam wiedzy, jak to będzie wyglądać w przypadku silników 1.8 Turbo czy 2.0 TFSI. Mam to zbudowane na bazie silnika VR6 R32, więc na tym mogę Wam pokazać. Jak widać tutaj jest to zaprojektowane w ten sposób, że wszystko się mieści. I w przypadku DQ250 nawet widać przestawienie mocowania względem fabrycznie zeskanowanego adaptera montażowego. Ta sama sytuacja jest w przypadku skrzyni DQ500. Tutaj też mocowanie jest przebudowane, żeby było miejsce na wzmocnienie skrzynki. Tak samo tutaj skrzynka też jest wzmocniona w ten sposób, że nie koliduje w żaden sposób z silnikiem. Natomiast może być tak, że będzie kolidować jakoś z układem wydechowym, ponieważ jest tutaj trochę wyżej. Tutaj odnośnie układu wydechowego, no niestety nie jest to ode mnie zależne i jeżeli Wam się tutaj to nie zmieści, to będziecie musieli coś zrobić na własną rękę. Nie jestem w stanie tego wykonać w inny sposób, nie jestem w stanie tego wykonać tak, żeby pasowało do każdego układu wydechowego. Jak wiadomo, układy wydechowe w przypadku silników turbo są każdy robiony indywidualnie, więc tutaj może zaistnieć ryzyko, że będzie jakiś problem. Tak więc mam świadomość, że nikt nie ogląda takich filmów w całości, nie będzie słuchał rozmawiania na temat zbudowania obudowy, którą każdy w sumie sobie poradzi. Natomiast filmy mają na celu pokazanie całego złożenia, tak żebyście po prostu wiedzieli, gdzie to jest założone, jak to wygląda i w przypadku dostania kubki części mogli sobie zwizualizować, jak te części są poskładane, więc nie zakładam tutaj też, że chcecie słuchać, dlaczego potrzebujecie to wzmocnienie, dlaczego Wam skrzynka pęka. Jeżeli Wam skrzynka pękła, to wiecie doskonale, dlaczego tak się stało. Jeżeli szukacie takiego rozwiązania, a nie innego, to na pewno wiecie, dlaczego go potrzebujecie. Więc, tak jak wspomniałem, film jest bardziej dla zwizualizowania detali na elemencie i pokazania
pojedynczych sztuk złożonych ze sobą. Także dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za przejrzenie filmu chociażby. Zapraszam, link do części będzie gdzieś na kanale pod spodem albo gdzieś z boku, nie wiem jeszcze. Znajdziecie w każdym razie. Wzmocnienia są dostępne na naszej stronie internetowej, także zapraszam do pisania na Messengerze, na Facebooku, na WhatsAppie, na maila, jak Wam jest wygodnie. Pozdrawiam, dzięki.